Grzegorz Chyży, różeogrodowe.pl. Witajcie. 17 dzień lutego, sobota. Dzisiaj krótki odcinek, takie krótkie Q&A odnośnie tego, o co pytacie pod ostatnimi filmami. Pojawiło się kilka pytań i dzisiaj na nie odpowiem. Ale zanim zaczniemy, to chciałem Wam przede wszystkim podziękować za to, że jest nas już 75 tysięcy. 75 tysięcy subskrybentów kanału różeogrodowe.pl to dla mnie olbrzymia radość, duma i zobowiązanie. Tyle osób ogląda kanał, który jest poświęcony tylko jednej roślinie. Niebywałe. Ale na końcu będę miał do Was jeszcze dwie prośby. Zatem zaczynamy. Wydaje mi się, że najciekawszym pytaniem, które się pojawiło pod filmami ostatnio, jest to, jak wygląda w tym momencie żywy katalog róż i o czym będą filmy w całym 2024 roku. I na to pytanie odpowiem. Pojawiły się też pytania odnośnie tego, czy już odkrywać róże, czy ciąć róże, jak ciąć rugozy, tu stoimy przy rugozach, jak ciąć rugozy. Na te wszystkie pytania będą pojawiały się filmiki sukcesywnie. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy rok i że te filmy w tym roku, szczególnie wiosną, mogą być interesujące. Dlaczego? Dlatego, że mamy sytuację, której nie mieliśmy przez ostatnich kilka lat. Mieliśmy tutaj dwie mroźne noce i w wielu rejonach Polski sytuacja jest podobna, mianowicie róże ucierpiały tej zimy. I my na tych filmach będziemy pokazywać, jak się obchodzić z takimi różami, które ucierpiały. Zaraz Wam pokażę pierwszy przykład. Jak możemy tą sytuację przekuć jak gdyby na własną korzyść. Zacznijmy od tego, jak wygląda obecnie w połowie lutego żywy katalog róż. Większość roślin była posadzona wiosną ubiegłego roku, ale zobaczcie, są też rośliny takie, które sadziliśmy 2 tygodnie temu, trochę dalej niż 2 tygodnie temu, bo w końcu stycznia. Te rośliny, jak zwrócicie, one są w ogóle nieokryte. Tak jak zostały posadzone, podlane, tak sobie rosną. I płynnie możemy przejść do pytania odnośnie tego, czy odkrywać już kopczyki z róż. Tutaj mamy róże okopczykowane. I na takie pytanie, czy już odkrywać kopczyki, bo jest ciepło, rośliny zaczynają rosnąć, pamiętajcie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć, że nie odkrywać, ktoś inny powie, że odkryje i tak naprawdę trudno określić, kto ma rację. Dla bezpieczeństwa ja zawsze robię tak, że staram się poczekać do końca lutego, do pierwszych dni marca. Wtedy mam prognozę pogody w miarę wiarygodną na najbliższe 2 tygodnie. I jeżeli widzę, że do połowy marca nie zapowiadają dużych mrozów, ale dużych to jest dla mnie -15, to wiem, że mogę odkrywać. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli odkryjecie takie rośliny, a przyjdzie przymrozek nawet rzędu -10 stopni, to jeżeli rośliny są w takiej fazie, nic złego im się nie stanie. Także przymrozków się nie obawiajcie, bo przymrozki mogą przyjść nawet jeszcze do połowy maja. Chodzi o to, żeby nie przyszedł mróz rzędu -15, -18 stopni, a pamiętam taki rok, że 18 marca było -18 stopni i to był problem. Więc z tego powodu raczej staram się unikać takiego wczesnego odkrywania, jeżeli już okryłem rośliny. Wspominałem Wam o tym, że ten rok będzie bardzo interesujący, ponieważ zima była bardzo interesująca. I tutaj mamy tego przykład. Zobaczcie, pamiętacie z filmików ten szpaler róż. Tutaj rosną różne odmiany. Róże, które mają około 6 lat. Bardzo rozgałęzione. One w lecie wyglądały obłędnie. Dużo kwiatów, szczególnie pierwsze kwitnienie fenomenalne, ze względu na to właśnie, że zobaczcie, tutaj było dużo rozgałęzień. One produkowały mnóstwo kwiatów. I to jest super. Wszyscy chcemy, żeby
róże właśnie tak wyglądały. To jest ideał, do którego dążymy. Ale wiecie o tym, że od czasu do czasu róże wymagają odmłodzenia. No jeżeli mamy takie łagodne zimy, to musimy wybierać, czy odmładzamy róże i to pierwsze kwitnienie jest wtedy mniejsze, mniej okazałe, czy jednak nie odmładzamy i chcemy mieć takie świetne, okazałe kwitnienie w czerwcu. I jeżeli przychodzi taka zima jak teraz, to w zasadzie ten dylemat znika. Ja będę tutaj starał się odmłodzić te rośliny. Jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, te pędy wyglądają różnie na różnych odmianach. One są albo czarne, albo brązowawe, albo takie czerwonawe, różne. Tak? Jeżeli mamy taki pęd jak ten, to wiadomo, że on jest już suchy. On jest martwy. Ale jeżeli mamy takie pędy jak te, to trudno nam powiedzieć, czy on jest martwy. Czasem może się nam wydawać, że on jest martwy, a przyjdzie kwiecień, połowa kwietnia i tutaj zaczną nam brzmiewać pąki i z tego będzie normalnie rosły zdrowe, normalne pędy. Więc pierwsza rzecz jest taka, że kolor tych pędów, to jak one wyglądają, wcale w tym momencie nie jest wyznacznikiem tego, czy roślina przemarzła. Ale bez względu na to, ja będę chciał te rośliny odmłodzić i to będzie pierwszy zabieg, który będę robił. Nawet zanim odkryję te kopczyki, które wtedy były marne, bo źle było tutaj, niewygodnie było tutaj się dostać, żeby to okryć, przyjdę i to bardzo mocno przytnę, zobaczycie z tego film i wtedy później dopiero będę odkrywał i ewentualnie później jeszcze robił jakąś korektę cięcia. To będzie pierwszy zabieg. Miałem go robić dzisiaj, powiem szczerze, ale pogoda trochę się zmieniła. Miało być do godziny 14 bardzo pogodnie, a już kropi deszcz. Ale powiem Wam szczerze, że ja się cieszę z tego, że mieliśmy takie niskie temperatury w zimie. U nas było minus 21, a kawałek niedaleko stąd było minus 24 stopnie. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że ten projekt, jakim jest Żywy Katalog Róż, ja po prostu chcę, żeby ten projekt przyniósł nam jak najwięcej informacji o tym, jak zachowują się różne odmiany, te, które uważam, że są najlepsze w tym momencie na rynku. I takie tutaj są posadzone. I chcę pokazać Wam, zdobyć informacje sam i potem je udostępnić, jak różne cechy tych odmian się zachowują. I jedną z ważniejszych cech jest odporność na niskie temperatury. Specjalnie nie mówię tu o mrozoodporności, dlatego że uważam, że szlachetne odmiany, tutaj akurat stoimy przy różach wielkokwiatowych, uważam, że nie ma róż odpornych na mróz poza rugozami. I tutaj bardzo ładnie będzie to widać, będziemy nakręcać o tym filmy, jak poszczególne odmiany zareagowały na te niskie temperatury, które tu były. Cały ten rok będzie dla mnie rokiem zdobywania informacji, zapisywania tych informacji i udostępniania tych informacji właśnie o tych odmianach pod kątem tego, kiedy rozpoczynają kwitnienie, jak długo kwitną, jak kwiaty znoszą wysoką temperaturę, jak znoszą deszczową pogodę, jaka jest przerwa między kwitnieniami, jak obfite jest drugie kwitnienie, jakie rozmiary osiągają poszczególne odmiany w drugim roku uprawy na przykład, chociaż ten docelowy rozmiar osiągają rośliny przeważnie w trzecim roku uprawy. I wiele innych cech, które wyjdą w trakcie całego roku, będę chciał Wam udostępniać. Po co? Po to, żebyście mieli jak najpełniejszą informację o danej odmianie, żebyście mogli wybrać ją do swojego zastosowania, żeby prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy wyborze odmiany było jak najmniejsze, żebyście trafiali po prostu w Wasze wyobrażenia, żeby to, co posadzicie, spełniło Wasze wyobrażenia w 100%. Powiem Wam jeszcze o takim jednym założeniu właśnie w tym Żywym Katalogu Róż, które już zaczęliśmy realizować. Zwróćcie uwagę, tutaj tu cały czas są róże wielkokwiatowe, ale to dotyczy innych grup też. Mamy 3 odmiany, 3 rośliny z każdej odmiany. I zwróćcie uwagę, że już jesienią 2 z tych roślin przyciąłem nisko, a 3 nie przycinałem. Założenie było takie, że 2 rośliny
będziemy obserwować po tym, jak się zachowują po niskim przycięciu, po pierwszym roku uprawy, bo tak tu jest, a trzecią roślinę przytniemy bardzo delikatnie, prawie w ogóle. Tylko tyle, ile to będzie wymagało. I już ta mroźna zima troszkę mi pokrzyżowała plany, bo niektóre odmiany trzeba będzie przyciąć nisko, bo cała góra przemarzła, to wszystko, co wystawało ponad ziemię, ale nie wszystkie. Są takie odmiany, które bardzo dobrze przezimowały i właśnie te odmiany będziemy przycinać bardzo delikatnie. Potem Wam powiem w następnych filmach, jaki tutaj jest jeszcze pomysł, bo mam tutaj też taki pomysł, żeby troszeczkę zróżnicować sposób prowadzenia róż tych i tych, po to, żeby rozbić kwitnienia. Zobaczymy, czy będę miał na to czas, ale chciałbym tak zrobić, żeby właśnie jak najwięcej informacji zbierać. To, co mnie już zaskoczyło, to to, że róże angielskie wbrew pozorom przezimowały dość dobrze. Ja spodziewałem się, że one przezimują słabo, a przezimowały dość dobrze. Z tego, co widzę, to najgorzej przezimowały i w zasadzie to jest żadne zaskoczenie, róże wielkokwiatowe. Ale ogólnie nie jest źle. Tutaj mamy kolekcję kilkunastu odmian róż pomarszczonych, czyli Rosa rugosa. Wiem, że sporo osób ma problem z cięciem tych róż i pojawiło się pytanie pod którymś filmem, jak ciąć właśnie te rugozy młode posadzone w ubiegłym roku. I tutaj też będziemy prowadzić różnie. Mamy róże w jednym rzędzie, które praktycznie nie będą cięte, tak? I drugie róże, które ta sama odmiana w drugim rzędzie, która będzie cięta nisko. Będziemy obserwować, jak one się zachowują i to wszystko będziecie mogli obserwować. Część z Was słyszała już o tym, że jakiś czas temu rozpoczęliśmy taki ciekawy projekt zbudowania niewielkiego rozarium tu przy gospodarstwie, przy szkółce, po to, żebyście mogli przyjść, zainspirować się, zobaczyć, jak zastosować poszczególne róże w różnych miejscach. Ten projekt w tym momencie nie jest realizowany. On stanął i w tym roku chciałbym się skupić bardziej na żywym katalogu róż, ponieważ dla mnie jest on bardziej ciekawy, tam jest więcej informacji i w tym momencie on mnie bardziej pasjonuje. Ale pomyślałem, że do tego rozarium, do kontynuacji prac w rozarium wrócimy może wtedy, kiedy liczba subskrypcji na kanale przekroczy 100 000. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ale to, że nie kontynuujemy prac w rozarium w tym momencie, to nie znaczy, że nie robimy nic. Zobaczcie, tutaj mamy kolekcję róż pnących. Tam przy tej kratie też będzie rosła kolekcja róż pnących. Chciałbym też właśnie zdobywać i pokazywać Wam informacje, jak te róże pnące, które mamy w ofercie, się zachowują i do jakich zastosowań się nadają. Tutaj grupa Silhouetta i grupa Starlet Roses, które mam nadzieję, że idealnie sprawdzą się jako róże na siatkę. I ten projekt cały czas będzie realizowany i o tym będą filmy. Ale na koniec mam do Was jeszcze jedną prośbę. Bo mam taki pomysł o tym na takie filmy, które by powstały wkrótce. Jeszcze może w lutym albo na początku marca. Myślałem o takich filmach, które ułatwiłyby Wam wybieranie róż do swoich ogrodów. Ale żeby ten pomysł zrealizować, potrzebuję Waszej pomocy. Pomyślałem sobie o tym, że jeżeli prześlecie do nas zdjęcia miejsc, w których chcielibyście posadzić róże, jakąś różankę, czy gdzieś koło domu, czy przy jakiejś altanie, obojętnie jakie miejsca, i opiszecie dokładnie, czego oczekujecie, jakie kolory, jakie wysokości róż, jakie wielkości kwiatów i tak dalej. Im pełniejszy opis Waszych oczekiwań, tym lepiej. I wtedy, jeżeli prześlecie to nam na maila i wyrazicie zgodę na wykorzystanie tych zdjęć do tego, żeby na podstawie tego zrobić film, to ja stworzę takie 3 filmy dla 3 różnych przykładów o tym, jak ja bym wybierał róże do tych właśnie zastosowań. Czym bym się kierował,
jakie odmiany bym eliminował, na jakie bym zwracał uwagę. Wydaje mi się, że takie filmy byłyby interesujące, bo jeszcze nikt takich filmów nie zrobił, a mam wrażenie, że one bardzo pomogłyby wielu osobom w dokonywaniu wyborów, bo spośród setek odmian róż tak naprawdę najtrudniej jest wybrać właściwą odmianę. Moim zdaniem to jest najtrudniejsze. Cała pielęgnacja, to wszystko, co się dzieje później, jest dużo, dużo prostsze. Najtrudniej jest wybrać właściwą odmianę, więc jeżeli mi pomożecie, to takie filmy powstaną. Pada coraz mocniej, więc trzeba uciekać. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na coś nie odpowiedziałem, to piszcie w komentarzach pod filmem i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!